Cześć wszystkim. Na początku chciałbym podziękować wszystkim widzom, którzy zostawiają komentarze i pytania pod filmami, dając nowe materiały do tworzenia. To dla mnie coś pozytywnego, coś dużego, coś fajnego. Coś, co sprawia, że chce się tworzyć te filmy dalej. Więc jeżeli chcielibyście o coś zapytać, chcielibyście, żebym wytłumaczył mechanikę działania czegoś w grze, albo po prostu, żeby stworzyć wideoporadnik, to piszcie w komentarzach. Od razu uprzedzę też i uspokoję wszystkich tych, którzy napisali prośbę o stworzenie materiału w jakimś temacie, a ten materiał się jeszcze nie pojawił. Otóż w swoim studio YouTube mam taki filtr, tak pracuję, że filtruję sobie wszystkie wasze posty, wasze komentarze, które pozostawiłem bez odpowiedzi. W ten sposób bardzo łatwo jest mi odnaleźć materiały, tematy do tworzenia wideo, których jeszcze nie zrobiłem. Ale obiecuję, że na pewno dojdę do waszych sugestii i opracuję je i wtedy odpiszę wam na ten komentarz. A dzisiaj na życzenie użytkownika Shubidubi, który napisał: mógłbyś powiedzieć, w co najlepiej inwestować, jeżeli chodzi o Behemota Goryla w pierwszej kolejności? Żeby siła była jak największa. Dziękuję i pozdrawiam. No to ja też pozdrawiam Cię, Shubidubi, i zabieram się za wideo odpowiedź. Jak stworzyć silnego Behemota MK1? Ostrzegam, nie będzie łatwo, ale na pewno możecie wystrzec się pewnych podstawowych błędów. Zaczynajmy. W State of Survival Behemot MK1 to potężna, nie wiem jak to nazwać, zwierzęca machina wojenna? Może tak. MK1 może znacznie ulepszyć i uatrakcyjnić rozgrywkę, szczególnie w scenariuszach PvP. Przygotowałem dla Was kilka porad, aby zmaksymalizować jego potencjał oraz korzyści, jakie przynosi rozwijanie poszczególnych sekcji. Priorytetem jest ulepszanie aktywnych i pasywnych umiejętności Behemota MK1. Co to znaczy? Oraz które umiejętności są aktywne, a które pasywne? Otóż Behemot MK1 ma 5 aktywnych umiejętności, 10 dodatków do tych aktywnych umiejętności oraz 5 umiejętności pasywnych. 5 aktywnych umiejętności to są oczywiście te duże umiejętności, które widać w raportach zarówno walk solo, jak i w rajdach. 10 dodatków do umiejętności to są te drugie, ostatnie części gałęzi umiejętności aktywnych. Na przykład ostrzał zaporowy, zniszczenie rdzenia, wzmocnienie rdzenia, aura korozji oraz rozproszenie promienia. Umiejętnościami pasywnymi są za to pierwsze, ostatnie części gałęzi umiejętności aktywnych, które odpowiadają za skracanie czasu między użyciem kolejny raz umiejętności aktywnych. To są najważniejsze umiejętności i priorytet do ulepszania dla każdego gracza, który chce lepiej bawić się w wydarzeniach solo oraz być lepszym pomocnikiem swojego lidera rajdu. Oczywiście te tak zwane małe skille, które pośredniczą między umiejętnością aktywną a dodatkiem i umiejętnością pasywną, trzeba ulepszyć, ale w drugiej kolejności. Zapytanie, dlaczego tak trzeba? Otóż te duże umiejętności odpowiadają za zadawanie gigantycznych obrażeń lub leczenie i ochronę jednostek własnych. Małe umiejętności zwiększają statystyki i efekt działania dużych skilli. Teraz tak, naszym zadaniem jest stworzyć jak najmocniejsze aktywne umiejętności, które będą jak najczęściej uruchamiane w walce. Jest to widoczne zwłaszcza w ścieżce wody, bo te walki tam trwają krótko, więc każde dodatkowe skrócenie czasu trwania umiejętności pomiędzy jedną a drugą sprawia, że diametralnie raporty mogą się różnić od siebie. Dopiero później, jak skończymy umiejętności aktywne, umiejętności pasywne i dodatki, zabieramy się za małe skille, czyli statystyki. Jeżeli przyjrzycie się dobrze mojemu Behemotowi, to zauważycie pewną prawidłowość. Otóż ja już skończyłem rozbudowę wszystkich umiejętności tzw. free to play, czyli umiejętności, do których nie trzeba stabilizerów. Stabilizery można zrobić tylko w pakietach albo wysoko punktując w wydarzeniach pobocznych, a żeby wysoko punktować w wydarzeniach pobocznych, trzeba wydać trochę kasy.
Dlatego umiejętności podstawowe nazywamy rozwijaniem free-to-play, a stabilizery płatnymi umiejętnościami. Ale że ten wideoporadnik ma być dla każdego, to chciałbym omówić właśnie te stabilizery również. Możecie zauważyć, że otworzyłem umiejętność dodatkową za pomocą 6 stabilizerów w 4 umiejętnościach, zamiast wymaksować pierwszą, drugą, trzecią po kolei i zyskać tak zwane 45 max skills, widoczne w lewym górnym rogu. Dlaczego tak zrobiłem? Bo już samo otworzenie dodatku za pomocą stabilizerów da nam dodatkowe korzyści. Gdybym skupił się tylko na jednej umiejętności i maksymalizował ją, to być może miałbym ją wymaksowaną w tym momencie, ale pozostałe umiejętności aktywne nie korzystałyby z dobrodziejstw stabilizerów. A więc moją radą i w sumie osobiście moim sposobem, który gram, który sam wykorzystuję, jest najpierw odkrycie wszystkich umiejętności u Behemota MK1 razem z tymi za pomocą stabilizerów, a dopiero później rozbudowa tych umiejętności. Czyli kolejnym krokiem będzie odblokowanie za pomocą kolejnych 6 stabilizerów kolejnej umiejętności, która tutaj brakuje, a dopiero później będę je rozbudowywał. W ten sposób każda umiejętność aktywna korzysta z dodatkowego bonusu, a to ma realne przełożenie na wynik walk solo i wynik statystyk walk moich behemotów w szturmach. Dlatego to jest takie ważne i dlatego powiedziałem na początku filmu, sprawia to, że będziecie lepszym wypełniaczem rajdu dla swoich liderów rajdu. Mam nadzieję, że wszystko dobrze to wyjaśniłem i nie użyłem żadnego skrótu myślowego, który tylko ja rozumiem i udało mi się to przełożyć w sposób dla Was jasny i przyjemny. Gdybyście mieli jakieś pytania albo jest tutaj z mojej strony jakieś niedopowiedzenie, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli będzie trzeba, zrobię drugie wideo o Behemocie MK1, zrobię trzecie, czwarte, piąte i tyle, ile będzie potrzebne, żeby wyjaśnić wszelkie niejasności albo żeby Wam pomóc rozwijać swoje konto poprawnie. Na dzisiaj to tyle, nie trzymam Was dłużej. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!